Nie wiem, czy w Twoim kraju też obchodzi się Wielkanoc, ale w Polsce tak, obchodzimy ją i jest to dość ważny czas. Mamy bardzo dużo tradycji wielkanocnych, które, mimo że są tradycjami wielkanocnymi, więc związanymi najczęściej z Kościołem katolickim, są pielęgnowane również przez osoby niepraktykujące. Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci 3 takie najważniejsze według mnie tradycje wielkanocne w Polsce, przynajmniej te, które są znane w moim regionie, czyli na Mazowszu, w Warszawie dokładniej. Ale o tym wszystkim dokładniej za chwilkę. Na razie ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a dzisiaj rozmawiamy o tradycjach wielkanocnych po polsku. Pierwszą tradycją, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest tradycja Wielkiej Soboty, święcenie pokarmów. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Zwyczaj ten właściwie wywodzi się ze zwyczajów pogańskich, ale później został przejęty przez Kościół katolicki i dzisiaj robimy to w kościele. Na czym to polega i o jakie pokarmy chodzi, już tłumaczę. Pokarmy zanosimy do kościoła w koszyku. W koszyku, który jest mniejszy lub większy, zwykle średnich rozmiarów, ale może być dowolnej wielkości. Wygląda mniej więcej tak. Koszyk jest wiklinowy, to jest wiklina. Wiklina oznacza materiał, z którego wykonany jest koszyk, z którego zrobiony jest koszyk, to jest wiklina i mówimy, że koszyk jest wiklinowy. No i właśnie, zwykle mówimy koszyk. Koszyk to forma zdrobniona od słowa kosz. Kosz to większy pojemnik, mały kosz to koszyk, a bardzo często mówimy, że jest to koszyczek, czyli mały koszyk. Kosz, koszyk i jeszcze mniejszy koszyczek. Koszyk wielkanocny albo koszyczek wielkanocny. Do takiego koszyka wkładamy pokarmy. Dawniej wkładano wszystkie pokarmy, które miały być jedzone kolejnego dnia, czyli w Wielkanoc, w Wielką Niedzielę, w trakcie śniadania. O śniadaniu powiem za chwilę, bo jest to kolejna tradycja, o której chcę opowiedzieć. Dzisiaj jest to bardziej symboliczne, to znaczy święcenie pokarmów ma o wiele bardziej symboliczną formę niż dawniej. Oznacza to, że po prostu wkładamy bardzo niewielkie ilości pokarmu, tak żeby po prostu móc się podzielić tym pokarmem następnego dnia, czyli w niedzielę. Jaki jest to pokarm? Jakie jest to jedzenie, które wkładamy? Wkładamy jajka. Jajka gotowane na twardo. Przy okazji ciekawe przypomnienie słownictwa. Bardzo często są to jajka malowane. Jajka malowane nazywamy pisankami. Pisanki to pomalowane jajka. Oprócz pisanek wkładamy też do naszego koszyka kiełbasę, chrzan, sól i pieprz, wędliny i baranka. Baranek może być z cukru albo z ciasta. Taką zawartość koszyka, którą poświęcimy, nazywamy święconką. Święconka, czyli jedzenie, które zostało poświęcone w Wielką Sobotę. Święcenie pokarmów trwa zwykle całą Wielką Sobotę. Zaczyna się już rano i trwa do godzin popołudniowych. Możemy sobie wybrać, kiedy chcemy pójść poświęcić pokarm. Niektórzy chodzą bardzo wcześnie rano, niektórzy później, po południu. Nie ma dobrej godziny, nie ma jednej godziny. Każdy wybiera godzinę, która mu odpowiada. Święcenie pokarmów nie trwa długo. Trwa zwykle 10-15 minut, w zależności na pewno od kościoła i od księdza, który wykonuje to zadanie. Bardzo ważne jest to, że święcenie pokarmów to rzecz, którą robią praktycznie wszyscy. Znam bardzo dużo ludzi niepraktykujących, nie chodzących do kościoła co tydzień, czy nawet co miesiąc, ale mimo wszystko chodzących święcić pokarmy w Wielką Sobotę. Tak jak mówiłam, jest to zwyczaj, który bierze się z pogańskich zwyczajów, który ma korzenie w pogańskich zwyczajach. Dlatego też jest to zwyczaj bardziej kulturowy tak naprawdę, oczywiście dla katolików praktykujących, mający też znaczenie
o wiele bardziej religijne, ale bardzo, bardzo dużo osób idzie w ten dzień święcić pokarmy niezależnie od religii. I myślę, że to jest szczególne w tym dniu, bo widzimy w Wielką Sobotę Polaków spacerujących z koszykami pełnymi jedzenia. Taką święconkę, czyli poświęcony pokarm, który poświęciliśmy w Wielką Sobotę, spożywamy w niedzielę. W niedzielę mamy w Polsce tradycję śniadania wielkanocnego. Śniadanie wielkanocne to tradycja, która trwa już ponad 300 lat. Nie wiem, jak jest we wszystkich domach, więc będę opowiadać bardziej o swoim doświadczeniu. Święconkę kładziemy na wielkim talerzu, czyli wszystkie produkty, które poświęciliśmy poprzedniego dnia, rozkładamy na talerzu i taką święconką się dzielimy przy stole. I od tego zaczynamy śniadanie wielkanocne, od poświęconego pokarmu. Dzielimy się święconką przy stole, każdy bierze małą część tej święconki dla siebie. W zależności na pewno od domu wygląda to inaczej, ale mniej więcej myślę, że w podobny sposób. Od tego zaczyna się śniadanie wielkanocne. Później na śniadanie jemy żurek. Żurek to zupa. Zupa z jajkiem i białą kiełbasą. Poza żurkiem w innych regionach Polski je się często inną zupę, na przykład barszcz biały albo zupę chrzanową. Po żurku następuje czas na jedzenie tego, na co mamy ochotę właściwie, więc możemy wybierać dowolnie z tego, jaki mamy wybór na stołach. Nie ma czegoś, co obowiązkowo musi się tam znaleźć, poza właśnie zupą, od której zaczynamy, i święconką, która jest jeszcze przed zupą. Po śniadaniu wielkanocnym zwykle jemy też ciasta i ciasta to też bardzo ważny temat, ponieważ mamy specjalne wielkanocne ciasta. Na Wielkanoc jemy mazurka i mazurek to ciasto, które przygotowujemy tylko w okresie wielkanocnym. Jest to kruche ciasto, bardzo cienkie, bardzo niskie ciasto, kruche, na które nakładamy masę, zwykle dosyć słodką, kajmakową, orzechową, czekoladową, kokosową, wszystko jedno jaką, a górę mazurka dekorujemy w sposób świąteczny, na przykład baziami. Bazie to te gałązki, które zanosimy w Niedzielę Palmową do kościoła, czyli na przykład właśnie baziami, czy napisem Alleluja, w zależności od upodobań. Poza mazurkiem mamy też babkę wielkanocną. Babka wielkanocna to zwykłe ciasto, które przygotowujemy w specjalnej formie, tak żeby wyrosła z tego babka. I ostatni już zwyczaj wielkanocny, o którym chciałabym opowiedzieć, to zwyczaj, który mamy następnego dnia, czyli w Wielki Poniedziałek. Wielki Poniedziałek nazywamy też lanym poniedziałkiem. Dlaczego lanym? Ponieważ oblewamy się w ten dzień wodą. Oblewamy się wodą, dzisiaj ma to oczywiście charakter symboliczny, oblewamy się kroplą wody, ewentualnie dzieci oblewają się bardziej wodą. Kiedyś faktycznie oblewano się wodą, wiadrami wody. I były to głównie panny. Panna, czyli kobieta, która nie ma męża, kobieta niezamężna. Były to głównie panny, które były oblewane wodą na wsiach, przede wszystkim na wsiach. Był to sposób, żeby pokazać zwykle zainteresowanie takiej pannie, takiej dziewczynie, czyli mężczyźni, chłopcy, którym podobała się jakaś panna, jakaś dziewczyna, oblewali je wodą, żeby pokazać im, że są nimi zainteresowani. Ale zdecydowanie nie próbujcie tego w Polsce, jeśli podoba Wam się jakaś Polka. Poza tym kiedyś nawiązywało to też do płodności. Wierzono, że oblanie wodą sprzyja płodności, dlatego też oblewano wodą głównie kobiety. Lany poniedziałek nazywamy też śmigusem, dyngusem. Śmigus, dyngus to taka zbitka słów, która pochodzi z dwóch różnych świąt. Kiedyś były to dwa odrębne zwyczaje, dwa odrębne święta, śmigus i dyngus, które polegały na czymś troszkę innym. Później ewoluowało to i powstał śmigus, dyngus. Dzisiaj często bardzo mówi się po prostu lany poniedziałek, ale śmigus, dyngus też funkcjonuje jako nazwa tego dnia. To
tyle, jeśli chodzi o tradycje wielkanocne z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, albo jeśli chcecie opowiedzieć mi, jak wygląda Wielkanoc w Waszym kraju i czy w ogóle się ją obchodzi w jakikolwiek sposób, czy macie jakieś specjalne zwyczaje, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Bardzo chętnie dowiem się czegoś o innych krajach. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za to, że dotrwałaś albo dotrwałeś aż tutaj. Widzimy się w kolejnym odcinku, a ja życzę wesołych świąt wielkanocnych. Pa, pa!